A dzisiaj przeniesiemy się troszeczkę w świat szamanizmu, ale nie szamanizmu indyjskiego, ale szamanizmu syberyjskiego. Bo szamanizm syberyjski to jeden z najstarszych i najbardziej, bym powiedział, rozwiniętych systemów religijnych na świecie. On odgrywał taką kluczową rolę w społecznościach rdzennych, społeczności ludów Syberii, łącząc funkcje zarówno religijne, jak i lecznicze, jak i społeczne. Podobnie jak w przypadku Indian, szamani pełnili tutaj rolę pośredników między ludźmi a światem duchów, no a ich działalność miała fundamentalne, bym powiedział, znaczenie dla życia różnych wspólnot. I dzisiaj chciałbym przeanalizować taką rolę społeczną szamanów w różnych grupach etnicznych Syberii, no oraz oczywiście pokazać ich wpływ na życie tych wspólnot. Bo szamani w kulturach Syberii, albo w tych kulturach syberyjskich, bym powiedział, pełnili wiele funkcji, które można podzielić na kilka głównych kategorii. Oni byli przede wszystkim uzdrowicielami, ponieważ leczyli choroby poprzez kontakt z duchami, poprzez ziołolecznictwo i różne rytuały. Byli też pośrednikami duchowymi, bo komunikowali się z duchami przodków, z duchami natur, z różnymi bóstwami. Byli przewodnikami dusz, ponieważ pomagali w przejściu zmarłych do światów i chronili żywych przed złymi duchami. Również ci szamani syberyjscy byli doradcami społecznymi, ponieważ wspierali wodzów i starszyznę plemienną w podejmowaniu różnych decyzji, no a na końcu też również byli takimi wróżbitami i prorokami, ponieważ przewidywali przyszłość i odczytywali przede wszystkim znaki natury. Więc szaman był nie tylko takim, bym powiedział, duchowym liderem, ale także autorytetem w sprawach zdrowia, polityki i organizacji społecznej. Podstawowym w ogóle narzędziem pracy szamana były rytuały i techniki, które umożliwiały przede wszystkim wejście w trans. Oczywiście, żeby wejść w trans, potrzebne były bęben szamański, na którym wykonywano te rytmiczne uderzenia. Bęben pomagał, te uderzenia pomagały w osiągnięciu jakiegoś odmiennego stanu świadomości. Również taniec i śpiew odgrywały kluczową rolę, bo specjalne ruchy i pieśni miały na celu wezwanie duchów. Nierzadko też w tym przypadku zażywano różne substancje psychoaktywne, bo niektóre grupy stosowały też jakieś środki czy rośliny halucynogenne w tych celach, w celach rytualnych. No i również ostatnim takim elementem była na pewno medytacja i odosobnienie, bo szamani często udawali się na długie okresy izolacji w poszukiwaniu różnych wizji, więc szamański trans umożliwiał komunikację z duchami i podróżowanie między tymi światami, co było też kluczowe dla wykonywania ich obowiązków. Szamanizm w ogóle występował w różnych formach w zależności od grup etnicznych z Syberii. No, weźmy sobie kilka takich przykładów, powiedzmy, bo dajmy na to Jakuci, no to ich szamani, którzy byli nazywani Aju, byli znani ze skomplikowanych rytuałów uzdrawiających i podróży do świata duchów, czy na przykład weźmy sobie Ewenków. Szamani ewenkijscy używali takiego transu bębniarskiego do komunikacji z tymi duchami przodków. Czy na przykład weźmy sobie Burjatów, którzy mieli rozwiniętą kosmologię z wieloma duchami opiekuńczymi i bogami, no a ich szamani bardzo często działali jako kapłani społeczności. No i w końcu weźmy sobie jako przykład Czukczów, no bo w przypadku Czukczów ich szamani leczyli choroby i przewidywali przyszłość poprzez właśnie różne senne wizje. Więc tak jak widzimy, każda z tych grup miała swoje unikalne praktyki, no ale też praktyki wszystkie opierały się na przekonaniu, że szaman jest tym właśnie mostem
łączącym świat, ludzi i duchów. Szamani odgrywali przede wszystkim taką kluczową rolę w organizacji życia społecznego, no i ich wpływ na to życie społeczne obejmował na pewno integrację plemienną, ponieważ to oni byli odpowiedzialni za wspólne rytuały, które wzmacniały tożsamość grupy, utrzymywali też równowagę między człowiekiem a naturą, bo szamani dbali o harmonię ze światem duchów i przyrody, jak i również rozwiązywali różne konflikty, ponieważ ich wizje bardzo często były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących całego plemienia. Tradycje i przekazy wiedzy też chronili, ponieważ byli strażnikami zarówno historii, jak i mitów danej społeczności. Więc szaman był nie tylko jakimś duchowym przewodnikiem, ale także był mentorem, nauczycielem, no i opiekunem plemienia. No i pomimo wpływu chrześcijaństwa i polityki, bym powiedział, antyreligijnej w czasach radzieckich, no to szamanizm syberyjski przetrwał i tak naprawdę nadal jest praktykowany. No a współczesne formy jego obejmują przede wszystkim taki mógłbym powiedzieć, że obecnie szamanizm syberyjski przeżywa taki renesans, tak bym to powiedział, ponieważ istnieje duży powrót do tych dawnych rytuałów wśród rdzennych społeczności, ale też istnieje szamanizm miejski, czyli jest adaptacja szamańskich praktyk, które są adoptowane do nowoczesnego stylu życia. No i można też mówić o neoszamanizmie, czyli o takim ruchu duchowym popularnym na zachodzie, który jest inspirowany tradycyjnym szamanizmem. Więc obecnie szamani syberyjscy łączą dawne praktyki z tymi nowoczesnymi, bym powiedział, realiami, wciąż odgrywając ważną rolę w społecznościach rdzennych. Szamanizm w ogóle syberyjski to taki niezwykle bogaty system wierzeń i praktyk, który od wieków kształtował życie rdzennych społeczności Syberii. No i szamani pełnili funkcję pośredników między ludźmi a duchami, uzdrowicieli i przewodników duchowych, bo różne te funkcje mieli. No i mimo zmian historycznych i kulturowych, tradycje te przetrwały i nadal są żywe w wielu regionach Syberii. Więc analiza ról społecznych szamanów, jeśli ktoś by się za to porządnie wziął, to naprawdę pozwala lepiej zrozumieć ich wpływ na życie wspólnot i ich znaczenie w dzisiejszym świecie. A co wy na ten temat myślicie? Być może mieliście styczność z szamanizmem syberyjskim albo coś na ten temat czytaliście. Zostawcie po sobie ślad w komentarzu i jak najbardziej otwarty jestem na dyskusję i na rozwijanie tego tematu dalej, co też zresztą będę czynił. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.